on jumping from an airplane in the middle of the sky. Daniel, gdzie my jesteśmy? Postanowiliśmy sobie wyskoczyć na weekend i to dosłownie. Dosłownie wyskoczyć z samolotu in the middle of the sky, 14,000 feet above the ground. No big deal, just, small weekend adventure. Samoloty gotowe, instruktorzy gotowi, my jesteśmy gotowi, naprawdę. Can you be ready for something like this? I'm feeling all of the feelings ever since this morning. Well, all week actually, because I knew I was going to do this. But I feel excited, I feel terrified, I feel very confused as to why I decided to jump out of an airplane in the middle of the sky. I'm gonna just focus on breathing and enjoy. Yeah? You ready? Trzymajcie kciuki. Udało się, wylądowaliśmy. Oh my God, that was the most incredible and the most intense and the most, I don't even know how to explain it, experience in my life, and I'm so happy that I did it. Jesteśmy na ziemi z powrotem. Przed chwilą byliśmy, nie mogę powiedzieć, że w chmurach, bo chmur po prostu nie było. Dzisiaj niebo bezchmurne. Podziwialiśmy, lecieliśmy, prędkość. Co było najpiękniejsze? Boże, Daniel, daj mi moment. Nie wiem, co było najpiękniejsze. Szybko się to wszystko Wiesz co, toczyło, prawda? Szybkość, to było takie intensywne, takie świetne, ale najpiękniejsze to chyba jest to uczucie, to zadowolenie z siebie, że się przezwyciężyło strach. No i oczywiście pięknie było oglądać ziemię z góry, będąc prawdziwym ptakiem. Bałaś się? Ludzkim ptakiem. Wiesz co, o dziwo, myślałam, że będę się dużo bardziej bać w tym samolocie, ale jak już wzbiliśmy się, w górę, stwierdziłam, że i tak nie ma odwrotu. Poza tym miałam przewspaniałego instruktora, Johnny, Polak zresztą. Jak sobie dała radę? O, wiesz, wszystko się udało, Arch miała wspaniały, wszystko było uśmiechnięte cały czas, naprawdę wspaniały skok. Jak sobie Johnny w ogóle poradził? Ze mną. Tak. Wiesz co, jest profesjonalistą, ma za sobą prawie 8000 skoków, tak? Także wie, co robi, przygotował mnie świetnie, w ogóle ma świetną osobowość, wyluzowany chłopak, pozytywny, także naprawdę czułam się przy nim bezpiecznie, mocno mnie przypiął do siebie, także wiedziałam, że jestem w dobrych rękach, nic się nie stanie i potem to była czysta zabawa. Trzeba być wyluzowanym, żeby zdecydować się właśnie na tego typu zabawę, sport, pracę. W jakim wieku wykonałeś swój pierwszy skok? Pamiętasz w ogóle swój pierwszy skok? Tak, mój pierwszy skok miałem 20 lat, a skakałem w Toronto, to nie nauczyłem się tutaj, ale tutaj większe skoki mam. Pamiętam mój pierwszy skok, ani trochę nie posłuchałem instruktoru, naprawdę nie byłem dobry student, ale chciałem drugi raz spróbować i teraz to jest moje życie. Słuchaj, fantastycznie. Dzięki bardzo, że mogliście nas tutaj przez to wszystko przeprowadzić, że mogliśmy tutaj właśnie w Skydive Chicago doświadczyć tych nieprawdopodobnych emocji. Na pewno tu wrócimy, prawda? Na pewno. 100%. Brother of mine, what has brought you out to experience the crazy adventure of skydiving? A death wish. No, I'm just kidding. I'm kidding. No, it's because I'm entering my 20s and I wanted to try something new, something like brave is something like this because you got to do something bold and brave entering something as your 20s because that's always full of crazy adventures. That's true. You have entered your roaring 20s, Yes, and I have. it was accidentally kind of my idea. I asked you if you would be comfortable or excited to skydive to celebrate your 20th birthday, and here we are. So how do you feel about it right now? Frightened, anxious to say the least, but obviously like once I get up there and I'm falling, I'm not going to be thinking about that. I'm just going to be thinking about how I'm on top of the world and everybody else is below me. Oh, nice. Well, I've heard you bubbling with nothing but excitement since Yes. this morning, so I think it's a mix of fear and excitement. So, what are we gonna do? Just breathe, deep breaths, right? Breathe through it, but obviously fall. Pierwszy skok wykonałam w Hiszpanii. Koleżanka zaproponowała szalony weekend w Hiszpanii, no i
po prostu tak się stało, że spontan był i od razu jak wylądowałam, chciałam ponownie skoczyć Czyli i spodobało tyle. się. Tak, od razu wciągnęło. A powiedz mi, bardzo często skaczesz tutaj? Przyjeżdżasz, wykonujesz częste skoki? Jak tylko mogę w każdy dzień, to bym mogła każdego dnia, ale co weekend to jest takie minimum. Jeśli pogoda pozwoli, no to jestem tutaj i skaczę. I skaczesz sama, nie w tandemie? Tak, sama skaczę, mam prawie 600 skoków. No to musi... To jest mało w porównaniu to jest do... mało? Tak. To jest mało skoków Tak, naprawdę? tak. No dobrze, 600 skoków, to dla mnie to jest bardzo dużo. Ty mówisz, że to nie jest dużo. O skakaniu ze spadochronem mówi się, że jest bardzo bezpieczne. Czy ty czujesz się komfortowo za każdym razem, kiedy wsiadasz do samolotu, nakładasz spadochron i później lecisz? Za każdym razem boję się strasznie. I wiem, że mój sprzęt powinien działać, więc ufam, że wszystko będzie tak, jak powinno, ale my też mamy takie ćwiczenia, co robimy, żeby otworzyć awaryjny, więc jak to się dzieje, to po prostu jesteśmy gotowi. Twój skok, który najbardziej pamiętasz, czy był to ten pierwszy, czy jakiś późniejszy? Późniejszy miałam okazję skoczyć w Egipcie. I to było cudownie, bo z polską ekipą myśmy skakali nad piramidami, no i po prostu cud, miód i orzeszki, no super było. A czy jest jeszcze jakieś takie miejsce, o którym marzysz, gdzie chciałabyś wykonać skok? Tak, była okazja skoczyć w Islandii, nie udało mi się w tym roku, ale może w przyszłym. I tak samo bym chciała, w Dubaju też nie udało mi się jeszcze tam skoczyć. Tam trzeba mieć 1000 skoków, no to może za parę lat. To już niebawem. Spełniaj marzenia w takim razie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. When did you begin skydiving, sir? 1968. Wow, that's quite a lot of experience. What made you want to skydive in the first place? Well, some friends of mine started. We were riding motorcycles and made a jump, sold my motorcycle, and bought parachutes. Very nice. And is it still just as exciting so many years later? It's actually so much better today than it ever was. Back then, it was a little dangerous. Today, it's so safe. It's insane. Tell me a little bit about the history of this place. All right. Well, Skydive Chicago has been around in the family, so to speak, for the last around 30 years. It actually started in Sandwich, Illinois, and then it moved across the highway, and it's been at this location for the last roughly 20 years. So it's definitely a family, but the Nelson family, it's been in their family the whole time. The great thing about this place is not only do we have, it's 260 acres of privately owned aircraft or land. We also have 9 aircraft, 3 de Havilland Twin Otters, 2 Skyvans, which one you can see right behind us right there, and 2 caravans. All right, so we have one of the largest skydiving fleets in the nation. Tell me a little bit about skydiving. What do we expect for the first time? You know what to expect. You just have to do it. Like I could say it feels like falling out of a plane, and the only way to do it is to actually do it yourself. The anticipation building up to it is just part of the fun of that. The great thing is you get the free fall aspect of it, which is the rush of skydiving, and once that parachute opens up, you have the nice calmness, the stillness of the parachute ride, and you have about 5 to 7 minutes underneath the parachute. So you get the rush and the quietness of everything. Excellent. I've Googled it all. What's skydiving like for the first time? How to breathe up in the air while skydiving. Should you do it? Should you be scared? But I think the only way to really know what it's actually like is to actually do it. Yeah. And I know that you guys take all of the safety measures necessary. You have some of the best instructors that go up with first-time skydivers. Is that right? Yep. So here at Skydive Chicago, we have really high standards compared to the industry. So you need a minimum of 1,000 skydives to actually become an instructor here. And a lot of our people are homegrown. I started here in 2006, and since then I've logged almost 9,000 skydives here at Skydive Chicago. For someone who's been doing it for many, many years and is a pro, what's like the most extreme trick you could do in the air? Extreme trick? Yeah. I mean, well, that's a loaded question. To me, it's just again for what I specialize in, and mainly tandems and stuff like that. It's giving the best service to you as
as a first-time jumper. You know, getting that excitement from your. Our goal is to have a great time and to land safely. But again, what you're seeing right here with the 40s and 60 ways, they're training for the world record that's going to be here in August. Right. So I wanted to ask you about that because I did a little bit of research about what you guys have done before, and it looks like you set a world record by sending 164, is that right? Yeah. Professional skydivers up in the air, and they all created a formation, so basically like a beautiful star up in the air. Exactly. Wow, that takes a lot of coordination, I'm sure, and a lot of practice. How do you prepare for something like that? So it's a long prep. This has been going on for 2 years. They just don't show up and randomly do it. And part is they have a series of camps all over the world, and one of the camps is going on right now. So skydivers over in Europe, they have a camp, and they have organizers that go up there. They do 40 and 60 ways, and if they've picked the best people out of each camp, and they get what's called a golden ticket. And once they get the golden ticket, then they get invited here, which would be in August, for the 200-way record attempt. Wow, so 164 was accomplished in 2019, and now this year, 2022, we're shooting for 200 and right here at Skydive Chicago.